naznaczony, albo Insidious, jak to woli, to oczywiście horror duetu, można powiedzieć, Leigh Whannell oraz James Wan. Panowie już chociażby wcześniej współpracowali przy okazji serii Piła i pamiętam, że kiedy oglądałem ten film po raz pierwszy wiele lat temu, gdzieś w okolicach 2010-2011, kiedy to właśnie miał premierę, to mi się bardzo podobał. A jak to wygląda po latach? Czy nadal według mnie ten film straszy? Czy jednak, no niestety, tak jak to ma bardzo często w zwyczaju pamięć ludzka, płata figle i w tym momencie już nie jest tak samo? O tym właśnie dzisiaj pomówię. W naznaczonym, co mi się bardzo podoba, zaczynam od razu z grubej rury, bo demon pojawia się w pierwszych 5, może 10 sekundach, nie no, w zasadzie może 24 sekundach filmu i rzeczywiście później on już tam gdzieś co jakiś czas się przewija i jest bardzo ważną postacią, a mamy rodzinę, tak, mamy rodzinę, która, no to dużo mówić, Lambertów, która niby wszystko jest w porządku, wprowadzają się do nowego domu, jak bardzo często to ma miejsce w horrorach, no ale okazuje się, że w tym domu jest coś żyje, jakiś demon, no i on opanowuje syna. No i właśnie, teraz zaczyna się cała jazda. Więcej nie będę zdradzał, bo rzeczywiście pomimo tego, że film widziałem, jak już mówiłem wcześniej, wiele lat temu, zresztą widzisz, kopię mam fizyczną tego filmu do dzisiaj, jeżeli chcesz sobie kupić, to na końcu wróć w opisie, także w przypiętym komentarzu będzie link do tego filmu, możesz sobie go kupić i zobaczyć, czy rzeczywiście ten film bardzo straszy, ale James Wan, tak naprawdę to była jego odpowiedź na Piłę, ponieważ, no wiadomo, wiele osób mówiło, a James Wan to w tym momencie tylko i wyłącznie krwawe filmy, tam rzeczywiście się dzieje dużo bardzo i stwierdził, nie, nakręcę film horror w starym, dobrym stylu, gdzie będę straszył, ale nie będzie rzeczywiście bardzo dużo krwi i tak, może zacznę właśnie od fabuły, nie jest ona naprawdę innowacyjna, bo to, co tutaj dostajemy, po raz wtóry powiem, widzieliśmy to już wiele razy, nikt nie wymyśla koło na nowo, ale James Wan wspólnie z Leigh Whannellem, Leigh Whannell, który zresztą pojawia się w tym filmie, jest to jeden z, można powiedzieć, z techników, jeden z pogromców duchów, to ten gentleman oczywiście w okularach, który tutaj jest, stwierdzili, damy to, co mamy najlepsze, to, co możemy rzeczywiście zrobić. Gdzieś tam, przynajmniej tak w jednym z wywiadów, James Wan powiedział, że gdzieś tam już w głowie, z tyłu głowy był pomysł na serię Conjuring, czyli Obecność. No i tam, i tutaj pojawia się oczywiście Patrick Wilson, nadworny aktor Jamesa Wana, no bo też wiadomo, chociażby później jeszcze był Aquaman i kilka rzeczywiście innych kontynuacji właśnie naznaczonego i Obecności, ale panowie stwierdzili, zrobimy to i damy radę i muszę przyznać, że miałem troszeczkę obawy, ponieważ gęsto jest tak, że filmy, które oglądałem wiele lat temu i stwierdzam, no teraz zobaczę, potem jest, ale nie, ten film się rzeczywiście do niczego nie daje, ale tutaj jest bardzo ciekawie, bo koło zostało unowocześnione, straszenia jest dosyć dużo i to, co mnie tutaj właśnie zaskakuje, ponieważ naprawdę nie lubię straszaków, czyli tak zwanych jumpscarów, bo rzeczywiście według mnie to jest tandetna opcja. Zakonic tego jest całe mnóstwo, ale one są tam przewidywalne i co 5 sekund wiemy, że tutaj coś wyskoczy i wyskakuje, a zaraz potem coś się pojawi z tej strony. Tak, tutaj te straszaki również się pojawiają, ale one są pokazane i zrobione w taki interesujący sposób, że wiesz, ty się spodziewasz, proszę bardzo, są otwarte drzwi, coś z nich wyskoczy. Wchodzisz do tych drzwi, nic nie ma, tylko i wyłącznie po to, żeby coś się pokazało ze strony, z której się w ogóle nie spodziewałeś. Jest taka jedna scena, kiedy to pewien duch, powiedzmy, chodzi sobie wokół domu, no i więcej nie będę zdradzał. Oczywiście ta scena, w tej scenie jest Renée, czyli żona naszego głównego bohatera, Josha, i powiem, jest bardzo dobrze. Mam tutaj oczywiście wynotowane, co się dzieje i film się rozkręca powoli, bo on ma niespełna 2 godziny, tam godzina 40 kilka, ale rzeczywiście przez pierwsze tam ileś minut mamy spokojnie, powoli, coś się pojawia rzeczywiście, ale nie mamy żadnej wielkiej akcji, żadnego konkretnego straszenia, ale to mi się wydaje jest moc. Jak już mówiłem wcześniej, James Wan chciał nakręcić film w starym stylu, może niekoniecznie starodawne techniki, ale rzeczywiście powoli się rozkręcamy do tejże wielkiej kulminacji oczywiście i bardzo fajnie. Tutaj oczywiście mam swoją ściągawkę, więc się posiłkuję. My,
wiele rzeczy, no również, no pamiętaj, to jest 2010 rok, tenże film, więc w tym momencie już minęło 13, 14, 15, 20 lat, w zależności od tego, kiedy oglądasz tę recenzję. I dużo rzeczy, które oni wtedy pokazywali, wtedy wykorzystywali, pojawiały się po raz pierwszy. Na przykład motyw z tą właśnie elektroniczną niańką. Tak, z tym mogą być różne rzeczywiście sprawy. Pewien dzieciak się o tym już kiedyś przekonał. Ale podoba mi się, co jest robione. I rzeczywiście są to rzeczy, których wtedy się nie spodziewaliśmy. I do dzisiaj, pomimo tych właśnie wielu lat, one się sprawdzają. Lubię również u Jamesa Wana to, że u niego w filmie wszystko ma znaczenie. Czasami jest tak, że coś sobie stoi gdzieś tam na drugim planie i rzeczywiście no dla ciebie co to jest w ogóle, co to za rzecz, nie ma znaczenia, ale po czym okazuje się, że jak najbardziej to ma znaczenie. Oglądając ten film i komentując go, bo oczywiście film ma również swój komentarz, także na końcu będzie ekran, możesz sobie kliknąć i obejrzeć film z moim komentarzem. Zwróciłem uwagę na jeden szczegół. Nie będę w tym momencie mówił o co, bo akurat nie chcę zdradzić, ale rzeczywiście u Jamesa Wana wszystko, co ma znaczenie. Patrzcie, w tym momencie to naprawdę u mnie te plakaty, te zdjęcia, tutaj te różnego rodzaju foldery tam przyczepione nie mają akurat znaczenia, mimo że tam jest rzeczywiście jakaś straszna twarz, którą namalowała Maja pewnie w czasach, kiedy kręciłem dzieciaka. Ale to nie ma znaczenia dla tej recenzji, a właśnie u Jamesa Wana to by miało znaczenie. Więc rzeczywiście ważne jest oglądać uważnie jego filmy, bo to jest bardzo ważna no, sprawa, co tu dużo rzeczywiście mówić. Film no, jest horrorem, tak? Jest straszakiem, więc to jest jego główne założenie. Nie musi być żadnych wysublimowanych zwrotów fabularnych, no ale rzeczywiście mimo tego, jeżeli ciąg przyczynowo-skutkowy jest w miarę sensowny, w miarę ciekawy i my wiemy, że rzeczywiście coś się dzieje, a nie, że mamy blondynkę, która próbuje uciec i ucieka oczywiście na górę, potem mamy, wiesz, biegnie przed domem, trawnik, płasko, Stadion Narodowy, ona się potyka i tak dalej, i tak dalej. Zresztą nie tak dawno omawiany straszny film bardzo fajnie to wyśmiewał. To rzeczywiście ja lubię, kiedy takich głupot nie ma. No oczywiście znajdą się inne rzeczy, tak patrzę sobie tutaj, no jest taka jedna scena, kiedy pojawia się nasz demon, ale do tego za chwilę dojdę. Póki co film według mnie dobrze straszy. Film rzeczywiście w sposób nie zestarzał się ani technicznie, ani też fabularnie, bo rzeczywiście wiele lat minęło i ktoś może powiedzieć, nie, od tej pory już wyszło 2000 innych straszaków, widzieliśmy mnóstwo filmów i wiemy, że może być lepiej, ciekawiej. Oczywiście, że może być lepiej, ale powiedzmy, umówmy się, że na 10 filmów grozy, które pojawiają się ostatnimi czasy, no to jeden jest dobry, drugi jest coś tam warte, a 8 to jest po prostu żenada i tego rzeczywiście się nie da, no nie da się w pewien sposób przeskoczyć, nie da się ogarnąć. A ten film nakręcony za marne, jak na warunki Hollywood, $1,5 miliona, to tak naprawdę $1,5 miliona na polskie warunki to w tym momencie już nie jest dużo, bo mamy już dużo droższe filmy, zarobił ponad $100 milionów i był to jeden z najbardziej dochodowych filmów, nie tylko horrorów, ale filmów właśnie 2011 roku, co skutkowało tym, że kręcimy drugą część, no oczywiście, że tak. Włoska firma Mamonna Casucci i Szmal musi się zgadzać. A jeżeli ta recenzja dla Ciebie się zgadza, udostępnij ją na swoich mediach społecznościowych. Niech nas niesie, ale film tak naprawdę sprawia, że dostajemy to, czego oczekujemy. Czyli mamy straszenie, mamy sensowną fabułę, mamy postacie, które rzeczywiście lubimy i nie. No wiadomo, że mamy lubić naszych głównych bohaterów, a antagoniści mają być źli i rzeczywiście z nich ich nie chcemy. I tutaj mamy ich kilku, tak na dobrą sprawę. Bo pojawia się ta stara baba, wiedźma, no jak zwał, tak zwał, nieważne o kogo chodzi. Parker Crane, jak się dowiadujemy później, w drugiej części, tak będzie, tak się będzie nazywać. No i rzeczywiście robi wrażenie, robi ona wrażenie, jest straszna, ale nie ona jest postacią pierwszoplanową, a postacią pierwszoplanową jest demon ze szminką, tak on się właśnie ładnie nazywa, Lipstick Demon, grany przez
kompozytora muzyki do tegoż filmu. Akurat jakoś tak się złożyło, że był dobry, super. Niewiele on tak naprawdę miał do grania, bo są sceny oczywiście, które widzimy i są to komputerowo generowane efekty, tam, czyli CGI. No wiadomo, że James Wan stara się stronić od takich rzeczy, ale no jeżeli trzeba, a nie zawsze da się w jakoś, powiedzmy, wiarygodny sposób, na przykład wiesz, postawić aktora, żeby chodził po suficie i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że to można, oczywiście Freddy Krueger i tak dalej, no ale pewnych rzeczy nie da się w sposób wiarygodny przeskoczyć, a tym bardziej, kiedy masz 3 tygodnie na nakręcenie filmu, bo akurat 3 tygodnie ten film był kręcony. W ogóle roboczy tytuł tego filmu i pierwszy, który zaproponował James Wan wraz z Lee Wannellem, to był Dalsze, czyli Further. I to ma sens, jeżeli ten film znasz i jeżeli kojarzysz fabułę, bo tutaj właśnie jest mowa o tym, o projekcji astralnej i tak dalej, o tym, że można pójść właśnie further, w dalsze. I w porządku, ten tytuł byłby rzeczywiście dobry, sensowny, ale jeżeli znasz fabułę, jeżeli znasz kontekst, a tak na przykład, gdyby ktoś mi powiedział, choć pójdziemy na dalsze, ale co na dalsze? Na film dalszy, jaki dalszy, o co chodzi? No, naznaczony, który też super świetnie nie jest przetłumaczony, bo Insidious to niekoniecznie jest naznaczony, ale może być, jak najbardziej. No, słuchaj, skoro żyjemy cały czas ze szklaną pułapką, mimo że tam tylko i wyłącznie to był odnośnik do Nakatomi Plaza, to dokładnie wiesz rzeczywiście jak to jest. Film ma dobrych, ciekawych, interesujących bohaterów, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, więc to jest wielki plus, że rzeczywiście mamy możliwość wczuć się w rolę. No słuchaj, jeżeli jesteś z wyrolem i podoba cię co robi jeden, drugi demon, to rzeczywiście jest ważne. Mimo tego ja mnóstwo szczegółów, które nie wyłapałem przy okazji pierwszego oglądania tego filmu. Teraz nie tyle, że wyłapałem, co wyczytałem na IMDb, bo oczywiście te wszystkie ciekawostki są z IMDb jak najbardziej. Na przykład jest tam taka jedna scena, kiedy znajduje matka na prześcieradle właśnie Daltona taką odciśniętą łapę czerwoną. No i oczywiście jest założenie krew. A tu się okazuje, że to nie jest krew, tylko to jest szminka. Ponieważ ten demon, nakładając sobie szminkę, z drugiej strony, jak demon może sobie nakładać szminkę? Dobra, nieważne. Valak też przybrał wygląd zakonnicy. Umówmy się, że demon sobie nakłada szminkę, to w tym momencie jest odciśnięta łapa, pokazująca, jak blisko on był Daltona. I akurat jak będziesz oglądać film, to będziesz wiedzieć, czemu to ma służyć, że blisko był Daltona i tak dalej, to się będzie powtarzało. Oczywiście jest bardzo, bardzo ważne dla przebiegu całego filmu. Co mnie bardzo zaskoczyło, w sumie cały czas mówię o tym filmie w superlatywach, albo jak cytując pewien kabaret, w superlewatywach, może niekoniecznie, w superlatywach, rzeczywiście nie ma tutaj zbyt dużo głupot, może też dlatego, że akurat ja patrzyłem na ten film z perspektywy tego, że wiele lat temu mi się podobał. Oglądając go po raz wtóry, niespecjalnie pamiętałem szczegóły, zarys, tak, jakiś tam koncept, wiedziałem, co się wydarzy, ale nie wszystko oczywiście, bo jak już sam mówiłem wcześniej, od tego czasu widziałem 2000 innych filmów i pewnie pamięć ludzka płata figle, nie tylko w filmie, ale również i mi. I rzeczywiście film mi się podoba. Naprawdę podoba mi się film, mogę Tobie go śmiało polecić. Mowa oczywiście o pierwszej części, naznaczony część pierwsza, Insidious Chapter 1. Więc rzeczywiście jest dobrze, jest fajnie, zarówno Rose Byrne, czy chociażby Patrick Wilson, którego James Wan, jak już mówiłem wcześniej, uwielbia. Wiesz, tak jest czasami, że reżyserzy mają swoich ulubionych aktorów. Richard Donner, Mel Gibson, wiadomo, oczywiście James Cameron, Arnold Schwarzenegger i tak dalej, i tak dalej. Można by powiedzieć Wes Craven, Robert Englund, ale tam się tylko i wyłącznie współpraca sprowadzała do Freddy'ego Krugera. Ale rzeczywiście film jest dobry, jest straszny, co mi się bardzo rzeczywiście podoba i prawie wszystko jest dobre, bo bardzo mi się ten film podoba do momentu, kiedy powiedzmy zaczyna się, nie wiem czy tak można mówić, dobrze, powiedzmy, ujmę tak akurat z braku laku do czasu walki z demonem. Tutaj troszeczkę jest dla mnie słabo, zaczyna się robić może niekoniecznie. Można byłoby ją pewnie ograć w inny sposób, ale okej, może być rzeczywiście. Również Wan i panowie Wan i Wannell,
One, niech będzie w sumie też, obaj są gdzieś tam powiedzmy w pewien sposób z Australii, mimo że One się urodził w Malezji. Dobra, nieważne, nie o to chodzi. Postanowili składać hołd różnego rodzaju innym produkcjom, bo oczywiście mamy sceny odnośniki między innymi do Poltergeista, na którym ten film tak naprawdę w wielu aspektach się wzoruje. Mamy odnośniki i ukłon w stronę Egzorcysty, oryginalnego Egzorcysty. Nie będę teraz akurat tego rozkładał na czynniki pierwsze, robiłem to przy okazji oglądania tego filmu, więc mówię, na końcu będzie ekran, tam będą właśnie wszystkie komentarze komentarze do filmu, możesz sobie obejrzeć i wtedy będziesz wiedział dokładnie albo wiedziała o co chodzi. Ale film polecam, jak najbardziej polecam. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaką ocenę wystawiłem, sprawdź na Facebooku. Na Filmwebie, na Facebooku jest nasza grupa. Na Filmwebie, tam jest oczywiście podane, czy ten film według mnie jest dobry, ale tak, na końcu mamy zwrot akcji, który mi się bardzo rzeczywiście podoba, bo nieczęsto dostajemy. Nie powiem tego. Nieczęsto się pojawia taka opcja, żeby zwrot akcji na końcu w horrorze był aż tak znaczący. Rzeczywiście miał taki wydźwięk i znaczył tak dużo, a tutaj rzeczywiście on jest potem później punktem wyjścia do drugiej części. Dodatkowo rozwija nam wątki i w tym momencie, wiedząc to, co już wiem, co się wydarzyło, otwarcie filmu całkowicie inaczej wygląda. Otwarcie filmu ma całkowicie inne znaczenie i całkowicie inny wydźwięk, no ale to tak często jest lepiej lub gorzej zrealizowane, ale często się pojawia w filmach, że mamy zwrot akcji, który ma nagle sprawić: o żeszty, to tak miało być? Tak, to rzeczywiście tak miało być, skruch, skup się na tym. No i tak to jak najbardziej wygląda. Film polecam, bo rzeczywiście warto go zobaczyć, dobrze straszy i cały czas fajnie trzyma w napięciu, a więcej horrorowych recenzji obejrzyj je, bo uwielbiasz tutaj. Oczywiście, że tak, plus komentarz. Tego tutaj jest całe mnóstwo.